Dzisiaj zajmiemy się spółką Diageo, czyli notowaną na londyńskim parkiecie firmą, która produkuje i sprzedaje na całym świecie alkohole premium. Jeśli kojarzycie takie marki mocnych alkoholi jak Johnny Walker, Captain Morgan, Smirnoff czy piwo Guinness, to wszystkie te napoje alkoholowe powstają w ramach tego koncernu. To tylko drobny wycinek, bo pod skrzydłami Diageo znajduje się około 200 brandów alkoholowych. Ciekawe jest też to, że Diageo posiada 34% udziału w Moet Hennessy. Tym samym Bernard Arnault, najbogatszy człowiek w Europie, co roku musi odpalać 1/3 wartości dywidendy pochodzącej ze sprzedaży luksusowego szampana, koniaku i kilku innych trunków naszej firmie z Wielkiej Brytanii. Tak w ogóle bierzemy tę spółkę na tapet z kilku względów. Po pierwsze, ponieważ jest to spółka z Wielkiej Brytanii, polski inwestor ma szansę, by od dywidend pochodzących od tej spółki nie zapłacić ani grosza. A Diageo wypłaca rosnącą dywidendę od 26 lat, czyli w zasadzie od momentu jej powstania. W którymś z kolejnych materiałów powiem więcej o tym, które instrumenty warto kupować na IKE, jeśli chodzi o stronę podatkową tego zagadnienia. Nie chcę tego mieszać z odcinkiem o konkretnej spółce, ponieważ lista sensownych aktywów mocno wykracza poza spółki z Wielkiej Brytanii. Po drugie, spółka znajduje się w portfelu Billa Gatesa i Warrena Buffetta, więc sprawdzimy, czy jest coś na rzeczy, skoro ta dwójka z miliona spółek dostępnych na giełdach ma akurat te, a nie inne akcje. W przestrzeni finansowej mówi się, że za transakcję musiał odpowiadać któryś z młodszych zarządzających, ponieważ jak na inicjatywę samej wyroczni Somaha, to by była zbyt mała transakcja. Z kolei Bill Gates inwestuje na giełdzie poprzez wehikuł, który możecie znaleźć pod nazwą Cascade Asset Management Company. Po trzecie spółka Diageo, jak mało która obecnie na parkiecie znajduje się w korekcie i jest stosunkowo atrakcyjnie wyceniana w stosunku do historycznych odczytów poszczególnych jej wskaźników. Od szczytu osiągniętego w 2022 roku znajduje się już o 30% niżej. Co więcej, do inwestycji może skłaniać nas stosunkowo tani funt brytyjski, oscylujący w okolicach równych 5 zł. Spółka moim zdaniem tak mocno spadła z uwagi na słabą sprzedaż w Ameryce Południowej, generalnie niewielką dynamikę wzrostu w skali globalnej, wyższe stopy procentowe oraz strukturalnie słabą giełdę w Londynie. A po czwarte, sporo wspominaliście w komentarzach, że jesteście już zmęczeni tym, jak w ogólnej przestrzeni publicznej dużo mówi się o spółkach technologicznych, o AI, o Nvidia i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to będzie świetna odskocznia od tego, co ciągle się magluje. I absolutnie nie mówię, że warto kupować tę spółkę. Zresztą nigdy nie traktujcie tych materiałów jako porady inwestycyjne. Diageo ma wiele plusów i minusów, na które zwrócę dziś uwagę. A to może będzie dla Was podstawą do jakichś dalszych inspiracji i analiz. Jeśli spółka Wam wyda się interesująca, pamiętajcie, że zawsze możecie kupić jej akcje w XTB, które jest partnerem tego odcinka oraz kanału. Kupując akcje u tego brokera nie zapłacicie prowizji aż do 100 000 euro miesięcznego obrotu. Umówmy się jeszcze, że to Wy wybieracie, z jakiego rynku będzie kolejna analiza spółki. Zatem głosujemy w komentarzach wpisując skróty: PL dla Polski, UK dla Wielkiej Brytanii oraz US dla Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z Waszymi głosami na czwartek przygotuję kolejny materiał. Bez przedłużania przechodzimy do naszej standardowej 5-stopniowej analizy, w której spółka może otrzymać punkt za każdy spełniony obszar. Pierwszy element to oczywiście badanie, czy Diageo może się wykazać rosnącymi przychodami i zyskami w dłuższej perspektywie. Bez tego trudno mówić, że jakiekolwiek akcje spółki wzrosną, więc to jest absolutna podstawa analizy jakiegokolwiek biznesu. Widzimy, że co do zasady, długoterminowo przychody rosną w średniorocznym tempie niecałych 5%. Są okresy pewnych stagnacji, generalnie jednak możemy wykazać delikatny kierunek wzrostowy. Sprzedaż produktów tego typu jest waloryzowana chociażby o wartość inflacji, więc nie jest niczym dziwnym, że ten ograniczony wzrost przychodów widzimy. Zysk też się pojawia każdego roku. Tutaj jednak trudno mówić o jakimś trendzie wzrostowym. Zysk netto dość losowo wypada raz większy, raz mniejszy, ale zawsze dotychczas było z czego wypłacić dywidendę. Jeśli mówimy o wzroście przychodów, to nie są to wartości, które by nas powalały. Jest to odczyt poniżej średniej rynkowej, gdybyśmy mieli porównywać spółkę na przykład do szerokiego indeksu S&P 500.
Oczywiście spółka wchodzi w skład brytyjskiego indeksu FTSE 100, więc niektórym może wydawać się z czapy takie porównanie z S&P 500, trochę jak jabłka z gruszkami, ale inwestor nie jest ograniczony do jednego rynku i powinien wybierać to, co globalnie rośnie najdynamiczniej w najrozsądniejszej cenie. Dla mnie ta spółka w tym zakresie powinna nie dostać punktu, ale jeśli się z tym nie zgadzacie, to dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekaw waszej opinii. Dodam jeszcze, że według analityków przychody za 2024 rok będą niższe o kilka procent od tych odnotowanych w roku poprzednim. Widać tu lekką zadyszkę, która ma potrwać aż do końca 2025 roku. Ale okej, może w przypadku Diageo przychody i zyski nie rosną szybko, to może wycena i siła finansowa spółki będzie jakaś nadzwyczaj konkurencyjna? Sprawdźmy jeszcze inne obszary. Tym samym przechodzimy do analizy, czy spółka posiada ekonomiczną fosę. Taką, o której mówił Warren Buffett w przypadku Apple'a czy Coca-Coli. I w sumie, gdyby wziąć pod uwagę kryterium, jakim jest siła marki, to rzeczywiście piwo Guinness, whisky Johnny Walker czy najlepiej sprzedająca się wódka na świecie, czyli Smirnoff, nie różnią się niczym od Coca-Coli czy smartfonów z nadgryzionym jabłkiem. Diageo to jedna z niewielu spółek, która ma pod sobą wiele kultowych marek alkoholi. Dla porównania, należąca do korporacji Brown-Forman marka Jack Daniels to tak naprawdę jedyna ich gwiazda w całym portfolio. W zasadzie możemy powiedzieć też, że istnieje pewna bariera wejścia w ten biznes, bo to nie jest takie proste, żeby zbudować świadomość marki wśród klientów. Tyczy się to głównie marek premium, gdzie nie gramy ceną, tylko jakością, otoczką wokół produktu i tak samo niełatwe jest wejście do globalnych sieci handlowych. Jakieś małe kraftowe destylarnie czy producenci alkoholi są tutaj na znacznie słabszej pozycji. Nie mają takiej siły przebicia, nie są w stanie wbić się do Carrefoura czy Auchan z buta i pojawić się na ich sklepowych półkach tak o. I to w jeszcze najlepszej ekspozycji. Jak trudny jest biznes w obszarze alkoholi premium, przekonał się choćby sam Palikot. Tu widzimy, że nawet charakterystyczny i odznaczający się marketing to trochę za mało, żeby utrzymać się na dłużej. Ale co jak co, o trwałości biznesu Diageo możemy powiedzieć wszystko co pozytywne, bo firma na rynku jest od 1997 roku. Spółka przeszła wszelką próbę czasu, z kryzysem w 2008 roku włącznie i co ciekawe, sprzedaż Diageo w tym kryzysowym okresie wzrosła średniorocznie o 5%. Mówimy więc o firmie, której wyniki finansowe są odporne na recesję. Niestety, ale notowania akcji nie charakteryzowały się taką stabilnością, bo w okresie kryzysu finansowego cena akcji spadła o ponad 50%. Za obszar biznesowej fosy z czystym sumieniem przyznaję spółce punkt. Diageo to taka Coca-Cola wśród napojów alkoholowych. Idziemy dalej do analizy fundamentalnej. I już słowem subiektywnego komentarza powiem, że Diageo jest atrakcyjnie wyceniane patrząc w wartości historyczne dla tej spółki. Wskaźnik cena do zysku na poziomie 20 znajduje się dużo poniżej 10-letniej mediany, która oscyluje w okolicach 24. Podobnie jest ze wskaźnikiem Enterprise Value to EBITDA. Ogólnie EV to EBITDA jest co do zasady lepszym wskaźnikiem do oceny wartości spółek niż cena do zysku, ponieważ uwzględnia zadłużenie, niweluje wpływ amortyzacji i bardziej nadaje się do porównywania spółek z różnych branż. Ten wskaźnik w przypadku Diageo wynosi niecałe 13 i znajduje się blisko swoich 10-letnich minimów, co dobrze świadczy o obecnej wycenie spółki. Weźmy na tapet wskaźniki rentowności. ROE na poziomie 42% i ROIC na poziomie 11%. Marża netto na poziomie 20%. Pod tym względem jest naprawdę dobrze w porównaniu do średniej w branży. Podoba mi się sposób, w jaki spółka zarządza należnościami i zobowiązaniami. Wskaźnik rotacji należności wynosi 68 dni, a wskaźnik rotacji zobowiązań 257 dni. Na przykładzie prościej będzie powiedzieć, że hurtownia, która kupuje od Diageo gotowe napoje alkoholowe, płaci za nie po 68 dniach od momentu ich zakupu, natomiast nasza alkoholowa spółka płaci swoim dostawcom surowców, z których przygotowuje się napoje, dopiero po 257 dniach. To tak w bardzo dużym uproszczeniu, które ma unaocznić o co chodzi. To ogólnie oznacza, że Diageo wykorzystuje środki kontrahentów do obracania nimi. To taki darmowy kredyt kupiecki. Ale okej, było kolorowo, to teraz porozmawiajmy o zadłużeniu. Wskaźnik cash to debt na krytycznie niskim poziomie 10%.
Im niższa wartość, tym spółka bardziej zalewarowana. Tak samo jest ze wskaźnikiem Equity to Asset. Wynosi on 21%. Bardzo słabo porównując to zarówno do konkurentów, jak i historycznych odczytów dla tej spółki. W przypadku wskaźnika Debt to Equity, im wyższa wartość, tym gorzej. Uznaje się, że powyżej 100% spółka jest mocno zadłużona. Tutaj wskaźnik wynosi aż 219%. Interest coverage pokazuje, ile razy zysk operacyjny firmy przewyższa jej odsetki. Jeśli wskaźnik wynosi mniej więcej powyżej 4, oznacza to, że firma ma wystarczające zyski, aby pokryć swoje odsetki. Tutaj jest to dosłownie 4,8, zatem dopuszczalnie, ale znowu niewiele. Generalnie musimy uznać, że dług jest tą jedną z czerwonych flag, które będą ciążyły wynikom spółki. Pamiętajmy, że spółki odczują ciężar wysokich stóp procentowych dopiero, gdy przyjdzie czas na rolowanie długu po wyższym oprocentowaniu kredytów i obligacji korporacyjnych. Rok 2023 i początek 2024 jeszcze nie zdążył pokazać, jak w przypadku mocno zadłużonych spółek to może być trudne. To jest zupełnie inaczej niż w spółkach z polskiej giełdy, gdzie mamy zmienny WIBOR i dosłownie miesiąc od podwyżki stóp. Spółki już zaczynają płacić wyższe odsetki. Co więcej, spółka ma dodatni kapitał obrotowy netto na poziomie 4,8 miliarda funtów. Dodatni kapitał obrotowy netto, zwany też kapitałem pracującym, oznacza, że firma posiada 4,8 miliarda funtów więcej w aktywach obrotowych, np. gotówka, należności, niż w zobowiązaniach krótkoterminowych, np. rachunki do zapłaty czy pożyczki. W praktyce oznacza to kilka kluczowych rzeczy. Spółka posiada wystarczająco dużo środków na pokrycie bieżących kosztów i zobowiązań przez okres co najmniej 12 miesięcy. Ponadto może swobodnie regulować swoje zobowiązania, inwestować w nowe produkty i rynki oraz reagować na nieoczekiwane wydarzenia. Po trzecie, jest mniej narażona na ryzyko utraty płynności, a to mogłoby doprowadzić do poważnych problemów finansowych i na przykład do wyprzedaży poszczególnych marek alkoholowych. Jeszcze dla porównania, Coca-Cola ma 3,2 miliardy dolarów kapitału obrotowego, Pepsi wypada słabo z ujemnym kapitałem obrotowym na poziomie minus 4,8 miliarda dolarów, a bezpośredni konkurent z branży alkoholowej, Pernod Ricard, ma 5 miliardów euro, czyli podobnie ile Diageo. Wskaźnik dotyczący wolnych przepływów pieniężnych, czyli price to free cash flow, nie jest zbyt zadowalający i wynosi on 28. Oznacza to, że musimy zapłacić 28 funtów za każdy 1 funt wolnej gotówki wygenerowanej przez spółkę. W przypadku analizowanego na tym kanale PayPala, jak pamiętam, to było 16, więc znacznie mniej. Grupa Kenty to chyba w ogóle było 8 czy 9. Podsumowując tę część, spółka wygląda solidnie pod kątem fundamentalnym. Negatywnie na pewno działa ten ciężar wynikający z dużej wartości długu. Z drugiej strony jednak ustaliliśmy, że nie jest on zagrożeniem w krótkim terminie dla żywotności spółki. Nie ma tu mowy o potencjalnym bankructwie. W skrócie, nie jest to okazja życia, ale w porównaniu z odczytami historycznymi spółka jest tańsza praktycznie pod względem wszystkich wskaźników. Przyznajmy zatem spółce punkt za stosunkowo atrakcyjną wycenę i całkiem solidne wskaźniki fundamentalne. Tylko przypomnę, że marża netto na poziomie 20% to naprawdę dobry wynik zarezerwowany dla takich firm jak Apple czy Procter & Gamble. Nawet PepsiCo nie osiąga takiej marży, bo wynosi ona zaledwie 10%. Czwarty punkt to oczywiście uwielbiana przez wielu dywidenda. Diageo ma się czym pochwalić, bowiem znajduje się na krótkiej liście dywidendowych arystokratów wypłacających rosnącą dywidendę od co najmniej ćwierć wieku. Dokładniej mówiąc, nasz alkoholowy gigant od 26 lat dzieli się zyskiem z inwestorami. Na ten moment yield wynosi 2,8% i jest powyżej 10-letniej mediany, która oscyluje w okolicach 2,4%. Dywidenda rośnie średnio w tempie 4% rocznie, czyli niewiele. Tę podwyżkę możemy potraktować jako inflacyjną coroczną waloryzację. Wskaźnik payout ratio wynosi 50%, czyli jest to bardzo bezpieczna rezerwa, która pozwala z dużym prawdopodobieństwem ocenić, że w dalszym ciągu dywidenda będzie miała szansę rosnąć w jakimś niewielkim tempie. Tutaj możemy się jeszcze dla pewności posiłkować wskaźnikiem Free Cash Flow Payout Ratio, który mówi nam, jaki procent wolnych przepływów pieniężnych spółka przeznacza na wypłaty dla inwestorów.
Dla Diageo wartość tego wskaźnika wynosi 75%. Jeśli w jakiejś spółce ten wskaźnik przekraczałby przez kilka lat 100%, oznaczałoby to, że spółka najprawdopodobniej zaciąga kredyty na wypłatę dywidendy, a czegoś takiego wolelibyśmy uniknąć. Diageo zasłużenie otrzymuje punkt za obszar dywidendowy i przechodzimy do ostatniego kryterium, jakim jest łatwość zrozumienia biznesu. Spółki konsumenckie pod tym względem są bardzo wdzięcznym przedmiotem analizy, bo ich produkty każdy z nas widzi na sklepowych półkach. Model biznesowy jest tutaj bardzo prosty. Kupujemy surowiec, przerabiamy na alkohol i sprzedajemy. Nie ma większej filozofii. Determinantem wzrostu dla Diageo mogą być głównie dwa łączące się ze sobą czynniki. Rosnąca na świecie populacja oraz rosnący dochód rozporządzalny gospodarstw domowych. Czym więcej ludzi na świecie, których stać na alkohol z segmentu premium, tym lepiej dla Diageo. Firma zarządza 200 markami alkoholi, które sprzedawane są w 180 krajach. Za największy procent przychodów odpowiadają Stany Zjednoczone, jednak jest to niecałe 40% całości sprzedaży. Przychody są rozsmarowane na cały świat i dzięki temu unikamy ryzyka zbyt dużej ekspozycji, np. na zubażającą Europę. Dla tych, którzy obstawiają, że to globalne południe będzie się bogacić i nabywać coraz więcej dóbr premium, mam dobrą wiadomość. Diageo tam też jest obecne. Czy mówimy o Indiach czy Indonezji, spółka jest tam obecna za pomocą tych wszystkich globalnych marek takich jak Johnny Walker, czy lokalnych brandów takich jak indyjskie United Spirits. To chyba jeden z tych długoterminowych determinantów, który może pomóc spółce w dalszym wzroście. Widzę też niestety ryzyko na horyzoncie, ale możliwe, że jest ono mocno wydumane i nigdy nie będzie miało wpływu na naszego brytyjskiego dywidendowego arystokratę. Chodzi naturalnie o napięcia handlowe pomiędzy trójkątem USA, Chiny, Europa. Teraz patrzcie. Chiny mają na pieńku z Europą w niektórych obszarach handlu. Unia nałoży cło na chińskie samochody elektryczne, to Xi Jinping razem z ekipą nakładają cła na francuskie koniaki. To już się stało ostatnio i choć Diageo w tym segmencie nie ma dużej ekspozycji, to chcę wam pokazać pewien sposób działania. Dalej, jeśli w USA Trump dojdzie do władzy, a prawdopodobieństwo tego możemy szacować na 50%, to on ma zamiar wprowadzić cła na towary z całego świata, a wtedy sprzedaż europejskiej wódki w Stanach może ulec spadkowi. Europa nie pozostanie dłużna i wprowadzi cło na amerykańską whisky. Diageo tu będzie pokrzywdzony 2 razy, bo produkuje zarówno jedno, jak i drugie. Może być słabo. Ale podsumowując, rynek napojów alkoholowych to nie Big Pharma, gdzie są wygasające patenty, co rusz pojawiające się nowe leki, duża konkurencja i jeszcze większe ryzyko powodzenia danego projektu badań. Raz wymyślony produkt może być sprzedawany przez dziesiątki lat, bez jakichkolwiek zmian i pod tym względem jest to genialny biznes. To znacznie prostsza branża do zrozumienia dla przeciętnego inwestora, więc ostatni punkt się absolutnie należy firmie Diageo, dzięki czemu spółka, osiągając 4 punkty w naszej 5-stopniowej skali, zajmuje w rankingu miejsce ex aequo z Lockheed Martin i firmą. Dochodząc do całościowego podsumowania, spółka ma świetny produkt, wysokomarżowy, ugruntowany brand i silną pozycję na rynku. Na drugiej szali mamy jednak dość powolny wzrost, wysokie zadłużenie i potencjalny czynnik fragmentaryzacji handlu, czyli cła, wojny handlowe itd. Najbardziej boli mnie wolny wzrost, bo to dynamika wzrostów przychodów i zysków ma największe znaczenie dla wzrostu cen akcji. Dług może w jakimś stopniu ciążyć, ale praktycznie nigdy nie są tak ważny, jeśli chodzi o wycenę akcji na giełdzie. Diageo dosłownie wygląda jak Coca-Cola, czyli ociężały byt, wypłacający stabilną i powoli rosnącą dywidendę, która nie jest nas już w stanie pozytywnie zaskoczyć, bo popyt jest zwyczajnie skończony i nie da się dalej rosnąć w ponadprzeciętnym tempie. Diageo może być dobrym wyborem dla osób, które poszukują spokoju i systematycznych wpływów na konto z tytułu dywidend. Niska beta i ograniczona zmienność akcji może być argumentem dla inwestorów, których portfolio zawiera dużo spółek technologicznych i tym samym poszukują dywersyfikacji sektorowej i geograficznej. To, co w ogóle można powiedzieć o portfelu inwestycyjnym Billa Gatesa, to fakt, że Microsoft jest jego jedyną spółką z obszaru tech. Poza tym posiada udziały w firmach starej ekonomii, takich jak producent maszyn dla rolnictwa, kanadyjski przewoźnik kolejowy czy firmy działające w kategorii gospodarki odpadami. Temu kanałowi przyświeca zasada, że poszukujemy ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Szczerze uważam, że alokacja kapitału w Diageo nie będzie w stanie mnie przybliżyć do tego celu. Z drugiej strony spółka na tle historycznym jest na tyle tania, że być może znajdzie się tutaj jakiś powrót do średniej i gwałtowne szybkie umocnienie.
na co w tym przypadku na pewno jest miejsce. Natomiast to nie jest tak, że spółka z tak niewielką dynamiką wzrostu będzie w stanie być koniem pociągowym naszego portfela na lata. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli jeszcze nie zagłosowaliście w komentarzu na to, z jakiego rynku mam przeanalizować spółkę w kolejnym materiale, napiszcie szybko, jaki jest wasz priorytet. Dzięki i do usłyszenia. Na razie, cześć.